Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Dobra. Nagrywamy. Cześć moi drodzy, ten film mógłby właśnie tak wyglądać. Tak mógłby wyglądać każdy mój film, gdybym nie zastosował tego co tutaj mam. Nie widzicie co to jest i dlaczego tak wygląda to, co teraz oglądacie. Zauważcie, pod spodem dałem parametry tego filmu, 1/50 sekundy. Nawet przymknąłem ten obiektyw do przysłony 2,8, bo powiem wam tak, no ja bym chętnie nagrywał na 2.0, ale żebyście mieli porównanie, co by się stało na 2.8, bo większość z was najjaśniejszy obiektyw ma właśnie na 2.8 ISO 100, czyli najniższe jakie mogę dać. Sprawdźmy to. Kręcę w tą stronę i mamy tutaj, o zobaczcie, rośnie wartość ISO, ale dam niżej i jedyne co mi wyskakuje to auto ISO, czyli niżej podczas nagrywania filmów już nie zejdę. Oczywiście mogę dać sobie tutaj, kręcić czasem, ale tak się nie robi. Zobaczcie, jaki czas musiałem dać, żeby to jakoś wyglądało, ale to nie wygląda. Uwierzcie mi, to nie wygląda. Dlaczego? Dlaczego nie powinniśmy posługiwać się tym parametrem? Będzie w dzisiejszym filmie, ale najpierw powiem wam, jak uratować, nie, ja nie mogę na to patrzeć. Jak uratować tą sytuację. Moi drodzy, aby uratować tą sytuację, potrzebujecie pewnego gadżetu. To jest to tutaj, czego nie widzicie. Możecie widzieć taki żółty kolorek, ale to nie jest żółty, bo jest przypalenie i to nie jest gadżet. Źle się wyraziłem, to nie jest gadżet, moi drodzy. To nie jest gadżet, ja źle się wyraziłem. To jest narzędzie pracy. To jest jedno z najważniejszych moich narzędzi pracy. I teraz zobaczcie, co się dzieje. O, jest idealnie. Można powiedzieć, że jest idealnie. Mnie razi słońce. Jest pełnia dnia tak naprawdę. O, teraz jest przyjemnie. Czy balans bieli jest dobry, czy nie. Nieważne, ale uratowaliśmy tą sytuację. Zobaczcie, ja mogę sobie dać te moje wymarzone teraz. Wymarzone. F2.0. O, właśnie tak. Mamy te F2.0 i jest idealnie. Ja czuję się zaczerwony na tym zdjęciu. Dlatego sobie pozwolę tu przy was ustawić balans bieli. To jest najgorsze, jak ciężko mi jest teraz ocenić ten obraz, jaki mam. Powiem wam tak, przez kilka dni testowałem coś fajnego i zachorowałem na tą rzecz, ale dobra, najpierw to narzędzie, o którym chcę wam opowiedzieć dzisiaj. To są filtry. Cześć, mam na imię Tomek i możecie mnie kojarzyć z tego, że nienawidzę filtrów fotograficznych, wszelakiej marści, szkiełek bezbarwnych, nakręcanych na nasze obiektywy. Ale dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Wiem, że wielu z was nie tylko ogląda mnie dlatego, bo są zainteresowani fotografią, ale chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej. I dzisiaj będzie takie czegoś więcej. Na każdym filmie, każdy film, jaki oglądaliście do tej pory na YouTubie, nieważne kiedy, ale to było od zawsze, oglądaliście przez filtr. Tak, fizyczny filtr. Nie mówię o takich filtrach z Instagrama. Nie. I teraz tak. Te filtry to są specjalistyczne filtry, może nie tyle specjalistyczne, co specyficzne. Używam filtrów szarych. Pełnych szarych lub tak zwanych fejderków, gdzie można sobie ustawić moc przeciemniania, moc redukcji ekspozycji. Filmowanie to jest specyficzna dziedzina, więc jeśli chcecie się nauczyć filmowania, dzisiejsza lekcja będzie właśnie odnośnie dostosowania prawidłowej ekspozycji podczas filmowania. A za przykład posłuży nam oto taki filtr. To jest filtr. To jest filtr, niezwykły filtr. To nie jest filtr UV, tak jak niektórzy by chcieli, żeby to był filtr UV. Nie, to nie jest filtr UV.
Całe szczęście to nie jest filtr UV, to jest specyficzny filtr i cały unboxing, kurczę, całe rozpakowanie tego, dobieranie się do tego już było, ale chciałbym, żeby te filmy tak spójnie ze sobą wyglądały, tak fajnie ze sobą współgrały, więc otworzę to pudełko po raz 100 tak naprawdę, odłożę ten papier, bo mi się jeszcze może przydać po raz 101 albo 150. Kurczę, dlaczego on kręci tu jak ma tu? Prosta sprawa. Ja nakręcam swoje filmy, ja kręcę filmy na 2 aparaty, więc nie wyobrażajcie sobie, że ja musiałbym przekręcać sobie ciągle ten jeden filtr. Nie. Jestem profesjonalistą i musiałem się uzbroić w 2 takie filtry. To, co jest tutaj, na tym, to jest dokładnie coś takiego. To jest filtr szary, regulowany. To jest filtr, który zmienia swoją gęstość. On ma zmienną gęstość. Jak widzicie, kręcę jednym pierścieniem. To się tak podobnie kręci jak w filtrze polaryzacyjnym. No i w sumie to są 2 filtry polaryzacyjne złączone razem. Jeden jest nieruchomo, a drugim obracacie i zobaczcie, co się dzieje tutaj z moją dłonią. W zależności od tego, w jakiej pozycji jest ten filtr, to przyciemnia się obraz. Kręcąc tym filtrem zmieniamy siłę tego narzędzia. No jak to działa? No wy już to widzieliście. Zobaczcie. Pyk! I skręcam sobie, jakie to jest super rozwiązanie. Jakie to jest genialne rozwiązanie, szybkie rozwiązanie. Jesteście na wyciągnięcie ręki, czy też kamera jest na wyciągnięcie ręki i bach, działa. Bach, działa. To jest coś fenomenalnego. Jeszcze czuję, że jest za jasno. O! Tak jest ok, lepiej troszeczkę ten kolor niech będzie bardziej nasycony, a kolory są nasycone, kiedy światła wbrew pozorom jest troszeczkę mniej, wtedy te kolory wyglądają bardziej nasycone, ale dlaczego tak jest, bym musiał Wam kiedyś o tym opowiedzieć, nie wiem, czy jesteście na to gotowi. To jest mój najważniejszy zakup. To jest filtr firmy K&F. Zacznijmy od tego, co oznaczają te wszystkie oznaczenia na tych filtrach. Filtry MD w założeniach mają zredukować ilość światła, które docierają do nas i tak. Musimy pamiętać o oznaczeniach, które są podobne do tych, które znamy z naszych przysłon. I gęstość filtrów rośnie wykładniczo. No i tak, oznaczenie na filtrze MD2 oznacza, że dotrze do naszej matrycy o połowę mniej światła niż bez tego filtra. Czyli dokładnie mamy 1 stopień przysłony. Kolejna gęstość filtra to jest ND4, który oznacza, że jeszcze bardziej zredukujemy ilość światła o kolejną przysłonę. Także tutaj mamy do czynienia z ND3, co oznacza, że filtr ten w swoim minimalnym położeniu zatrzyma 1,5 stopnia ekspozycji, 1,5 stopnia przysłony. Zaś w swoim maksymalnym położeniu, czyli obrócicie tym, zakręcicie tym filtrem w stronę maksymalną, to przyciemnia Wam obraz 1000-krotnie. 1000-krotnie macie przyciemniony obraz. I pomyślicie sobie, jejku, jak to jest dużo. Nie, nagrywając filmy to jest bardzo mało, to jest bardzo niewiele i 1000 to jest taki, no, kompromis. Powiem Wam, że to jest kompromis i powiem Wam mało tego. To jest bardzo słaby filtr do nagrywania, jeśli chodzi o natężenie światła, bo myślę, że nawet 2000 byłby dobry. Dlaczego 2000? Ponieważ filmy też nagrywacie w czymś takim jak S-logi, czy też logi bardziej. To są krzywe logarytmiczne. To nie jest żadna czarna magia, to jest krzywa logarytmiczna. O, tak opowiem pokazać, że tutaj sobie idzie. Czekajcie. I krzywa to jest, wiecie co. Oglądaliście live'y, jak obrabiam zdjęcia, więc krzywa logarytmiczna to jest po prostu nic innego jak krzywa kontrastu. Ta krzywa kontrastu inaczej układa światła. Trzyma więcej świateł, tak naprawdę ona się ciągnie prawie niemalże do połowy. Mamy światła, a później schodzi gwałtownie w dół w stronę cieni, a cienie też idą bardzo delikatnie. Każdy producent ma swoją krzywą logarytmiczną. Ja mówię S-log, bo to jest od nazwy producenta, od Sony, który nazywa swoją krzywą logarytmiczną dla swoich produktów właśnie S-logami. I ta krzywa tak naprawdę maksymalizuje wszystko u góry. Tak jak mówiłem, trzyma wszystko maksymalnie w jasnych partiach, ale ma to też swój minus. Kamery filmowe, czy też aparaty filmowe symulują profesjonalne
narzędzia do nagrywania filmów, jakim są kamery filmowe. I teraz tak, to, że przy S-Logu macie tą minimalną wartość ISO tutaj na SC, na A7S pierwszej generacji, jest to aż 3200, ISO jest 3200, to jest minimalna wartość. Wyobraźcie sobie 3200, zresztą nie musicie sobie wyobrażać, to jest 3200 ISO, zobaczcie, już jesteśmy, 3200 ISO, ja muszę przykręcić i zobaczcie, tego mi nie starcza. Tego mi nie starcza. Tu już jest max. Widzicie, takie krzyże się robią. To już jest max tego obrazu. Zobaczcie. O. To już jest max. No, tak to działa. Tak to działa. Dzisiaj Wam zdradzę magię filmową. Jeśli chcecie kręcić filmy, no to dzisiaj będzie ta magia filmowa. No przecież mamy pod ręką przysłonę, przecież mamy pod ręką czas. Dobra, takimi parametrami posługujemy się my fotografowie, ale my filmowcy posługujemy się w zasadzie jednym parametrem. Jest to przysłona, czyli ustawiamy sobie przysłonę taką, jaką chcemy, żeby był look naszego filmu. Tak jak tutaj w przypadku tego filmu, za mną jest bardzo nieciekawa szafa, więc aby pozbyć się detali tej szafy, rozmyć ją, a tak naprawdę wyeksponować tylko mój ryj, zastosowałem pełni otwarty obiektyw o przysłonie f1.8. O ile w studio mam możliwość pełnej kreacji światła, mogę sobie zmniejszyć światło, zwiększyć światło, jestem panem sytuacji. To jest niewątpliwy atut tej całej sytuacji. Może jeszcze jedno kliknięcie, tak żeby tutaj pojawiła się ta plama światła. Jest to niewątpliwy plus i atut tej całej sytuacji, kiedy mamy możliwość kreowania światła, ale nie zawsze mamy możliwość zapanowania nad światłem, ponieważ jesteśmy, tak jak większość moich vlogów, prowadzonych na zewnątrz. Ale na zewnątrz panuje król słońca, a my musimy tańczyć tak jak król każe. Kiedy chcemy mieć ładne, rozmyte tło, a wyeksponowany tylko pierwszy plan, lub też chcemy zachować najostrzejszą możliwość kręcenia, a na przykład ten obiektyw najostrzejszy jest dla przysłony f4, no to kiedy mamy pełne słońce, no to nie, zapomnijcie o tym, że skręcicie sobie czas. Nie, tutaj czas wygląda inaczej. Tutaj zapomnijcie o czymś takim jak korekcja czasu w czasie filmowania. Czas ustawiony jest na stałe, w zależności od klatkarzu, jaki macie ustawione w waszych kamerach. Tak, będę mówić kamerę, nie będę mówić aparaty, żebyście wiedzieli, o co chodzi. To jest reguła 180 stopni, a mianowicie kiedyś w kamerach filmowych migawka w kamerach wideo wyglądała jak półokręg, zamocowany na silniczku, który się obracał, zasłaniając i odsłaniając obiektyw, a tak naprawdę zasłaniając i odsłaniając taśmę filmową. To między innymi stąd ten charakterystyczny odgłos starych filmowych kamer. My jesteśmy niewolnikami naszego klatkarzu. Czas, jaki możemy ustawić w trakcie filmowania, to jest dokładnie dwukrotność naszego klatkarzu, czyli jak teraz nakręcam filmy o klatkarzu 25 klatek na sekundę, no to czas mam ustawiony na 1/50 sekundy. Gdybym chciał nagrywać z klatkarzem 50p, czyli 50 klatek na sekundę, no to wtedy czas ustawiamy na 1/100 sekundy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy wyjść poza to. To znaczy możemy. Jasne, oczywiście, nikt nam tego nie zabrania. Możemy, tylko że ten obraz, który wam wyjdzie podczas nagrania, będzie przypominać stroboskop. To będzie bardzo ostre, bardzo stroboskopowe show, klatkowe show. Nie będzie płynnego ruchu, będzie... Tak się nie robi. Ja muszę sprawdzić, jak ja mam, ale ja mam ok. Kurczę, Za bardzo się przykręciłem. Jak ja lubię sobie tym kręcić. Ten filtr jest starszy, łatwiej mi jest nim manipulować. Ten filtr jest... ma pół roku
ale działa bardzo, bardzo ospale. On na początku jeszcze gorzej działał, znaczy gorzej. Niektórzy by powiedzieli, że rewelacyjnie działał, bo działał z oporem, ale ja jednak wolę jednym palcem sobie podkręcić. Zobaczcie tu, o, pyk, pyk i już się zmienia. Jednym paluszkiem, delikatnie, nic nie drga mi kamera i tak dalej. A tutaj jednak, jeśli to jest tak mocno spasowane, to jest minus, więc od razu powiedzmy o minusie tego. Więc od razu opowiedzmy o minusie tego filtra. Za ciężko się obraca, za ciężko się obraca. Do celów fotograficznych to jest coś fajnego, bo ustawiacie sobie na oko, nie ma żadnych tutaj też wartości. Nie ma tutaj też żadnych wartości odnośnie tego, tylko jest napisane, że tu jest minimum, tu jest maksimum. Ja swoje testy porobiłem mniej więcej. Wiem, gdzie jest wartość ND100, wiem, gdzie jest wartość ND1000. Musiałem w ogóle sprawdzić, czy on trzyma wartości, czyli czy on naprawdę ma tą siłę ND1000, posługując się profesjonalnym filtrem firmy bardzo, nawet niekonkurencyjnej, bo to jest top topów, jeśli chodzi o filtry szare, jakie używam, pełne filtry szare. No i przykładałem taki filtr szary i później zrównywałem sobie tą ekspozycję, nakładając ten filtr, no i wyszło mi, że się kończą te białe kwadraciki, to jest ND100, zaś ND1000 to jest przedostatni kwadracik, ale jeszcze wcześniej. Czyli on teoretycznie jest silniejszy niż ND1000 o jeden kwadracik, jeszcze można dalej go przykręcić, ale później widzieliście, co się dzieje. Dzieją się te takie krzyże, to nie jest fajne. Jeśli chodzi o minusy używania takich filtrów, a nie pełnych, których używam do celów profesjonalnych. Jakie to są cele profesjonalne? No kręcę różne reklamówki, więc wtedy używam innych, droższych filtrów, ale też używam je głównie tylko i wyłącznie w studio, w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie mi się nie potłuką. A tu potrzebuję takiego osiołka. Osiołka do roboty. Do ciężkiej roboty w terenie, nie wymagajmy tutaj profesjonalizmu. I tak, takie szkiełko kosztuje 250 zł, prawie 300 chyba kosztuje coś takiego, więc to nie są małe pieniądze. Dlaczego kupić większy filtr? Też był już short. Zobaczcie sobie mojego shorta, dlaczego warto kupić większe filtry fotograficzne niż takie małe, ale okej. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć o tym filtrze? Tak, to jest taki mój wół roboczy. Takie filtry mogą kosztować do 1000 zł nawet, więc tutaj te 300 zł to jest naprawdę niewiele. I to są pewne kompromisy. Kompromis jest taki, że jednak ta polaryzacja jest widoczna, jeśli będziecie kręcić, bardzo widoczna, więc jeśli Wam zależy na tym, aby ten obraz był maksymalnie naturalny, czyli te odbicia na przykład wody, tak jak tutaj jest niedaleko rzeka sobie przepływa, a dokładnie kanał, no to zresztą widać tutaj, no to kiedy byśmy nie zastosowali tego filtra, no to odbicia by były takie białe, wiecie, światło by się mocno odbijało w tej rzece, a tutaj jednak są one zredukowane już, można powiedzieć, z urzędu mamy nałożony ten efekt polaryzacji. Czy Wam się to podoba, czy nie? No ja nie jestem zwolennikiem filtrów polaryzacyjnych. Wolę jednak to wszystko mieć naturalnie. Serio, nie używam filtrów polaryzacyjnych przy fotografii krajobrazu. Filtry polaryzacyjne używam, kiedy robię zlecenia komercyjne. Wtedy tak, jak najbardziej. Druga sprawa, moi drodzy, odnośnie minusów tego filtra, to jest balans bieli, który jednak gdzieś tam idzie w stronę zielonego. Ciepłego zielonego, czyli ciepły i zielony. Ale to jest żaden problem, bo ja i tak sobie ustawiam według siebie balans bieli. Za każdym razem, gdy nagrywam, no to używam próbnika kolorów, którym jest moja dłoń. Mniej więcej wiem, jaką moja dłoń ma kolor tutaj w środku, wewnętrznej stronie dłoni. Patrzę sobie wzrokowo, czy jest to ok. No i też na oko mniej więcej wiemy, jaka jest temperatura, jaką mamy. Też wiemy, jaka jest pogoda. Dzisiaj jest i słonecznie, i pochmurno, więc to światło oscyluje gdzieś tak w okolicach 6000 kelwinów. No i tak właśnie ustawiłem 6000 kelwinów tak naprawdę na oko. Porównałem sobie z dłonią, jest ok. Wszystko mi tutaj gra i tańczy. No tak to wygląda. Możemy sobie ustawić dowolną przysłonę, jaką chcemy. Najwolniejszy i ten najbardziej filmowy klatkarz, czyli 1/24 w zaokrągleniu, 1/24, czyli
Święty Graal. Możemy zastosować nasz ukochany klatkarz, czyli Święty Graal wideo. Święty Graal. Święty Graal. Wideo, filmografii. Święty Graal wideo. Święty Graal kinematografii, czyli w zaokrągleniu 24 klatki na sekundę.